Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu, moi drodzy, tematem dzisiejszych pogaduch jest współpraca z dzieckiem z autyzmem. E, Czasami rodzice się zastanawiają, czy to jest w ogóle możliwe, czy wręcz niemożliwe. I powiem tak, nie ma rzeczy niemożliwych, jakby najogólniej stwierdzając. Wszystko to, czy nam się uda, czy nie uda, czy będą jakieś sukcesy w tym zakresie, zależy od tego, jak pokierujemy sobą, jako my, jako dorośli, ale także jak pokierujemy tą ścieżką współpracy właśnie na drodze mama, czy tata, czy terapeuta, czy nauczyciel, a dziecko właśnie z deficytami rozwojowymi. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie troszeczkę Wam pomoże zrozumieć, na czym polega właśnie budowanie tej współpracy i zachęcanie dziecka z ASD do właśnie takiej współpracy. Moi drodzy, ogólnie można stwierdzić, że współpraca to taka zdolność do tworzenia więzi i współdziałania z innymi. Taka umiejętność pracy w grupie, umiejętność pracy w parze, która wiąże się z tym, że pracujemy dążąc do jednego celu, tak? Czyli mając na uwadze te same wartości, te same reguły i jakby gramy do jednej bramki, o tak jak najprościej można by to stwierdzić. I ta współpraca może być na absolutnie różnych podłożach. Czy to w aspekcie komunikacji, czy to w aspekcie wykonywania jakiejś pracy plastycznej na przykład, jakiegoś aspektu dotyczącego takiego życia rodzinnego. Wszystko możemy jakby podpiąć pod taką definicję albo pod założenia budowania współpracy. I oczywiście jeżeli rozmawiamy o dzieciach absolutnie neurotypowych i dzieciach, które rozwijają się prawidłowo, które jakby wszystkie umiejętności przypisane do dzieci nabywają w sposób normalny, prawidłowy, jakby etapowy, to tutaj jakby nie bardzo mamy jak się rozgadywać albo zastanawiać się właśnie nad tą współpracą. Dlatego, że dzieciaki w sposób taki dość naturalny, oczywiście pod warunkiem, że takie funkcje wychowawcze kierowane przez rodziców są wypełniane prawidłowo też, prawda? Nie ma popadania z ekstremy w ekstremę, tylko jest zachowany taki złoty środek w kontekście wychowania. To jest to jakby w sposób naturalny dzieci nabywają takiej umiejętności współpracy, mniejszej lub większej, ale jednak nabywają. W przypadku natomiast dzieci z ASD niekoniecznie wygląda to tak kolorowo i niekoniecznie jest to takie proste do osiągnięcia właśnie przez dzieciaczki. Każda współpraca, moi drodzy, nieważne czy to jest na drodze dorosły, dziecko, czy dziecko dorosły, ona wiąże się albo warunkiem jej pojawienia się czy zbudowania jest przede wszystkim sprawna komunikacja interpersonalna, czyli zdolności do tego, że ja potrafię nadawać, potrafię, moi drodzy, interpretować komunikaty, które kieruje do mnie druga osoba, ale także potrafię zadać pytanie, a także na nie odpowiedzieć, na inne pytanie, tak? Czyli jest to ta komunikacja, to pierwsze. Drugie, są to takie zdolności właściwego, w cudzysłowie się mówi właściwego, bo to w kontekście różnych sytuacji będzie inaczej, właściwego zachowania, które tak naprawdę ma ukierunkowanie antykonfliktowe, tak? Czyli potrafię zachowywać się w taki sposób, aby nie wywoływać bezsensownych czy nieuzasadnionych konfliktów, bo wtedy ta współpraca zupełnie nie ma sensu. I wreszcie taka wzajemna ufność, wzajemne zaufanie, lojalność i przestrzeganie ustalonych reguł, a także oczywiście dążenie do tego, aby wszystkie jakby potrzeby osób biorących udział w tej naszej współpracy były zapewnione. I jakby patrząc na dzieci neurorozwojowe, widzimy, że tak się dzieje, tak? Prędzej czy później te dzieciaki osiągają taką umiejętność. Ale
patrząc na dzieci z deficytami rozwojowymi, widzimy, że wszystkie praktycznie aspekty, które teraz wymieniłam, w mniejszym lub większym stopniu po prostu są deficytowe u dzieci z autyzmem. Czyli w mniejszym lub większym stopniu te dzieci mają albo kłopoty komunikacyjne, albo problemy z budowaniem takich interakcji z człowiekiem, z drugim człowiekiem, albo nie są w stanie z różnych przyczyn przyswoić zasad, które mają obowiązywać. W związku z tym to wszystko nakłada się na to, że dziecko z autyzmem zwyczajnie ma ogromne trudności w tym, aby wejść w tą taką aktywność nazywaną współpracą. To jest taki totalny skrót myślowy, moi drodzy, ale dzisiaj zajmiemy się właśnie szerzej tym tematem. Dlaczego współpraca jest ważna? Dla każdego z nas współpraca jest ważna. Pierwszą naturalną kwestią jest to, że człowiek jest istotą stadną tak naprawdę. My potrzebujemy kontaktów z drugim człowiekiem po to, aby odnosić jakieś sukcesy, aby budować własną tożsamość, aby w jakiś sposób się spełniać, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia takiego psychiczno-społecznego jest nam to po prostu potrzebne. W przypadku, moi drodzy, braku takiej współpracy, nasza samoocena, nasze takie samopoczucie niestety nie do końca jest właściwe. Czujemy się kiepsko czasami z tym. I w przypadku dzieciaków właśnie ze spektrum autyzmu, u nich ta współpraca nie bardzo jakby funkcjonuje. Współpraca obejmuje kilka takich ważnych czynności, które już wymieniliśmy sobie częściowo, że komunikacja, prawda, albo zdolność do budowania relacji, ale dodatkowo na to, czy ta współpraca będzie ładna, dobra, będzie przynosiła efekty, składa się także umiejętność dzielenia się, tak? Dzielenia się jakby, jak każdy chce sobie to zinterpretować, tak może. Generalnie aspekt dzielenia się swoimi myślami, swoimi propozycjami, swoim ołówkiem czy kredką, tak? Dokładnie tak. Zdolnością czekania, oczekiwania na ruch na przykład kolejnej osoby, na propozycję następnej osoby w grupie. Wreszcie przestrzeganie zasad, o którym wspomnieliśmy, i zdolność do utrzymania kompromisu. W momencie, kiedy mamy pewną sztywność myślenia albo zachowań, ten kompromis jest bardzo trudny do osiągnięcia. I dzieci potrzebują, wszystkie dzieci, nie tylko dzieci z deficytami, wszystkie dzieci potrzebują umiejętności współpracy, aby komunikować się z drugim człowiekiem, aby budować relacje społeczne, aby, moi drodzy, móc właściwie również odnaleźć się w różnych relacjach społecznych. A różne relacje społeczne to są to, że jestem dzieckiem, mam dom, to, że jestem uczniem, to, że jestem na przykład członkiem jakiegoś klubu sportowego, to, że jestem zwykłym człowiekiem, który idzie do sklepu. To wszystko są relacje społeczne, które jakby na każdym poziomie naszego rozwoju się gdzieś pojawiają, mniej lub bardziej, albo częściej lub rzadziej. Niemniej jednak cały czas te relacje są dla nas ważne i jakby są nieodzowną częścią naszego życia. Moi drodzy, często jest też tak, że potrzeby rodziców czy potrzeby nauczycieli, albo takie pojęcie, tak jak my to rozumiemy jako tą właśnie współpracę, jest nieco inna niż w przypadku postrzegania tej współpracy przez dzieciaków. Dlaczego tak jest? Rodzice mają często takie może nie tyle niedostosowane wymagania, czy wygórowane, tacy też są oczywiście. Niemniej jednak my wychodzimy z założenia, że w domu ma być czysto, posprzątane i jakby tego samego wymagamy od naszych dzieci. Tak denerwuje nas to, że skarpetki są porozrzucane, książki porozrzucane, klocki po całym pokoju i tak dalej, bo można się przewrócić. Natomiast, moi drodzy, tą potrzebę sprzątania i takiego ładu jakiegoś, my jako dorośli mamy większą niż same dzieci, bo dzieci taką potrzebę sprzątania, posiadania porządku wokół siebie uzyskują około 13 roku życia dopiero. Taką wewnętrzną potrzebę tego, że mam mieć czysto w pokoju. Bo to się wiąże, moi drodzy, z tym, co na mój temat powiedzą koledzy, którzy mnie odwiedzą.
Wcześniej jakby jest to takie pojęcie abstrakcyjne dla dziecka. Tworzenie bałaganu w domu, czy niesprzątanie klocków, zabawek i tak dalej, wiąże się u dzieci z tym, że to jest jakiś ich porządek, tak? One jak mają nawet wszystko rozsypane, to one wszystko wiedzą, co gdzie jest. A jak mama posprząta, to nagle, gdzie jest moje czerwone autko, a gdzie jest moja świnka Pepa? Więc no niekoniecznie tymi samymi ścieżkami podążamy na początku takiej drogi rozwojowej z naszymi dziećmi. Co nie zmienia faktu, że na początku drogi rozwojowej naszych dzieci, jako takie maluchy przecież, nie należy ich ukierunkowywać w dobrą stronę, choćby tego porządku, tak? Ale przez, nie wiem, danie szmatki maluchowi niech ściera kurze, jak chce mnie naśladować. I w momencie, kiedy to jest dziecko neurotypowe i dziecko rozwijające się jakby w normie, zdobywające poszczególne kamienie milowe też jakby adekwatnie, to jest to wszystko ok. Dlatego, że tu pojawia się modelowanie, czyli dziecko nas w jakiś sposób naśladuje, tak? Rozwija się u niego naśladownictwo, więc coraz lepiej powiela, powtarza to, co my mu pokazujemy. Natomiast w przypadku dziecka z ASD tak się nie dzieje. Więc tutaj już na samym początku, jeszcze z większą intensywnością, musimy dbać o to, aby tą współpracę z dzieckiem budować, dlatego że on w sposób naturalny tego po prostu nie nabędzie, choćby ze względu na to, że ma utrudnione naśladownictwo. A w przypadku wielu dzieci z ASD to naśladownictwo w ogóle nie występuje. Więc jakby tutaj ze zdwojoną siłą należy dążyć do tego, aby właśnie tą współpracę z dzieckiem, moi drodzy, budować i uczyć go tej współpracy. I właśnie to tak jest, że statystycznie dostrzegamy, że właśnie dzieci z deficytami rozwojowymi, czy to mniejsze dzieci, czy to nastolatki w spektrum autyzmu, oni mają ogromną trudność ze współpracą, z podjęciem współpracy w kontekście ja, drugi człowiek. Rodzice tych dzieci, oni dostrzegają to, że brak tej współpracy, jak najogólniej byśmy to traktowali, niestety przeszkadza w codziennym życiu nie tylko samego dziecka, ale całej rodziny. To bardzo utrudnia i uniemożliwia realizację pewnych planów, które rodzina sobie zakłada czy zamierza. W związku z tym nad tym trzeba naprawdę się pokłonić i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Moi drodzy, już częściowo Wam powiedziałam, skąd te problemy wynikają, że dzieci w spektrum autyzmu mają trudności z budowaniem tej współpracy. Omówimy sobie je szczegółowo, natomiast teraz tylko rzucam hasła. Trudności w rozumieniu instrukcji to jest pierwszy argument, który mówi za tym, jakby wskazuje nam na to, że te trudności się pojawiają. Trudności w interakcjach społecznych i komunikacyjnych, problemy sensoryczne, schematyzm, rutyna i potrzeba stałości, a także unikanie nieprzyjemnych, takich nieakceptowalnych sytuacji. To są te argumenty, to są te powody, dla których ta współpraca rzeczywiście jest utrudniona, a wręcz czasami po prostu niemożliwa. I teraz tak, żeby ta współpraca się pojawiła, moi drodzy, żeby dziecko zachęcić, pokazać, o co nam chodzi, musimy pracować nad tymi 5 aspektami, które Wam teraz przedstawiłam. I o co konkretnie teraz chodzi? Na czym to polega? Moi drodzy, trudności w rozumieniu instrukcji. Ni mniej, ni więcej chodzi o to, że czasami polecenia, które wydajemy dziecku, są wydawane w sposób absolutnie nieprawidłowy, ale to nie dlatego, że mama chce, czy pani nauczycielka chce dziecku zrobić krzywdę, czy chce sprawdzić, jaki on ma poziom rozumienia, tylko się czasami po prostu nad tym nie zastanawiamy i zapominamy, że dziecko ma pewne trudności i po prostu mówimy tak, jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, z naszym partnerem albo z dzieckiem neurotypowym. I na to niestety trzeba zwracać uwagę, jakie komunikaty kierujemy do naszego dziecka. Po pierwsze, zdarza się, że osoby dorosłe za dużo informacji przekazują dziecku naraz, czyli wypowiadają jakąś strasznie złożoną sekwencję wyrazów, gdzie wykonanie przez dziecko jakiejś czynności wiąże się z wysłuchaniem
trzech różnych jakby odrębnych elementów, które w całości złożone dadzą nam jakiś efekt, tak? I dziecko z ASD albo zapamięta sam początek, albo zapamięta zupełnie tylko koniec i już jakby cała czynność jest nie do wykonania, no bo dziecko nie wie, co ma wykonać, bo nie rozumie, moi drodzy. Czasami te informacje, które dziecku przekazujemy jako epopeję narodową, jest przytłaczające dla dziecka. Właśnie przez to, że mogą w naszych wypowiedziach pojawiać się wyrazy czy określenia czynności, z którymi dziecko albo wcześniej nie miało kontaktu, albo ich nie rozumie. Bo musimy pamiętać o tym, moi drodzy, że wiele osób z ASD, mówię tutaj o dzieciaczkach, ma ogromne trudności z rozumieniem czasowników. Mają ogromną trudność z rozumieniem tego, że jest jakiś przedmiot, który służy do wykonania jakiejś czynności. To znaczy, że jak dziecko zobaczy grzebień, to tak, albo wie, co to jest grzebień, albo nie wie, a jeżeli nie wie, co to jest grzebień, to tym bardziej nie będzie wiedziało, do czego służy. Nie będzie wiedział, że ten grzebień ma służyć do uczesania włosów. W związku z tym musimy brać to pod uwagę, jak wydajemy polecenie, czyli ta trudność się jeszcze bardziej pogłębia. Wszystko, co kierujemy do dziecka, czyli nasze polecenia, instrukcje albo coś, czego oczekujemy, że dziecko ma wykonać, musi być podzielone, moi drodzy, na małe kroczki. I oczywiście to nie jest tak, że przy wszystkich dzieciach mamy tak działać, natomiast przy większości dzieci na początku rzeczywiście jest to dobry kierunek. Czyli dopóki dziecko nie wykona jednej czynności, na przykład wołamy: Jasiu, chodź tu, czyli działamy trochę polisensorycznie, tak? Nie dość, że wydajemy komunikat, to pokazujemy ręką, gestem, pokazujemy: chodź do mnie. Jak dziecko do mnie przyjdzie, to pokazuje: siadaj. Znów pokazuje dziecku komunikat z gestem, tak? Oczywiście to nie jest tak, że pokazuje pierwszy raz, mówię siadaj i pokazuje gest w ten sposób i dziecko wie, o co chodzi. Musi być tego nauczone przez jakieś tam powtarzanie, tak? Że kojarzy taki gest na przykład z tym, że ma usiąść. I dopiero wtedy biorę do ręki buty i mówię: załóż buty. Wówczas dziecko wie, co ma zrobić. I to nie może być tak: Jasiek, chodź tutaj do mnie, siadaj na tych schodach i zakładamy buty, bo właśnie wychodzimy do parku. Zauważy tylko słowo do parku. Albo ewentualnie, jak nie ma problemu z reakcją na imię, to zareaguje na imię. W przeciwnym razie mogą pojawić się liczne problemy przy tak długim komunikacie, który do dziecka wydajemy. Moi drodzy, kolejny taki aspekt, który utrudnia tą współpracę, to jest instrukcja, jest po prostu za trudna dla dziecka. I to właśnie to, co wcześniej powiedziałam. Wydajemy dziecku komunikaty, czy używamy wyrazów, których dziecko wcale nie musi rozumieć, albo których w ogóle nie zna. Albo mogą to być czynności, które ma wykonać, które są poza jego możliwościami. Pamiętajmy o tym, że ogromna rzesza dzieci z ASD jest z praktykami. Ma ogromne trudności z planowaniem motorycznym, czyli z zaplanowaniem wykonania jakiegoś ruchu, który ma mnie doprowadzić do wykonania jakiejś czynności. Choćby na przykład, to jest taki prosty przykład w kwestii ubierania się. Dużo dzieci z ASD ma kłopot z ubraniem się, z rozebraniem mniej, ale z ubraniem ma problem, bo przy ubieraniu rozbieraniu też, ale przy ubieraniu jest bardziej to skomplikowane, bo dziecko przy ubieraniu musi wykorzystać maksimum wiedzy dotyczącej planowania motorycznego, czyli musi wiedzieć, że ma wziąć koszulkę, rozłożyć ją, unieść rączki do góry, przełożyć przez główkę ten otworek na głowę. Następnie tak obrócić ewentualnie koszulkę, żeby ona była prawidłowo założona przodem i tyłem. Następnie jedna ręka w rękaw, druga ręka w rękaw. To są mega skomplikowane czynności. W momencie, kiedy mamy utrudnione planowanie motoryczne, czyli zaburzoną praksję, działanie sekwencyjne, linearne, czyli działanie krok po kroku, ale w sposób kolejnościowy, byśmy powiedzieli, tak? Czyli to nie może być tak, że zacznę od ostatniej czynności, a potem jakaś pierwsza, potem gdzieś w środku. Nie, zaczynam od początku do końca. I dzieci z ASD mają z tym ogromny problem. Stąd właśnie trudności z ubraniem się, bo dziecko nie może zaplanować, co ma zrobić na początku, potem następne i co na końcu. Bo zaburzona jest praksja, podkreślam raz jeszcze. I moi drodzy, w momencie, kiedy my oczekujemy od dziecka, żeby dziecko ubieraj się i zapinaj suwak, jak ono musi
tutaj złapać zameczek, jedną rączką przytrzymać sobie kurtkę i zamek, a drugą rączką pociągnąć ten dzędzelek od zamka, to jest mega skomplikowana czynność, która wiąże się także z bilateralną kontrolą posturalną, gdzie dwie ręce muszą ze sobą współpracować. I to też wiąże się z tym, że dziecko nie będzie chciało współpracować, ono nie będzie chciało się ubierać, ono nie będzie chciało zapinać na przykład suwaka, czy nie będzie chciało samodzielnie jeść, używać sztućców w momencie, kiedy ma zaburzenia praksyjne. I nad tym trzeba się też pokłonić i trzeba to obserwować. To, że dziecko nie chce współpracować, z czegoś wynika. To nie jest tak, że dziecko sobie zakłada, a zrobię mamie na złość, zrobię pani w szkole na złość, zrobię pani nauczycielce na złość, właśnie po to, żeby ją wkurzyć. To tak nie działa. To wynika z tego, że są jakieś podłoże jest tych zachowań. Z czegoś, z czymś się to wiąże. A efektem tego problemu jest właśnie to, że nie chce współpracować. Nie chce się ubrać, nie chce jeść sam, masz mnie nakarmić. Moi drodzy, nam się to wydaje śmieszne, albo niektórzy rodzice mówią, że on mi to robi na złość. Nie robi tego na złość. W momencie, kiedy dajemy dziecku łyżkę i dziecko ma nabrać łyżką zupę z talerza, czyli gest, złapać przede wszystkim łyżkę, żeby ta łyżka nie wyleciała z ręki. Nabrać łyżką zupę i do tego jeszcze unieść rękę z łyżką i doprowadzić tą łyżkę do buzi, nie wylewając z tej łyżki zupy, jest to mega trudna kombinacja związana z planowaniem motorycznym, czyli znowu z tą praksją. I powtarzam raz jeszcze, moc dzieci z ASD ma zaburzenia praksyjne i w wielu przypadkach właśnie wykonywanie tych czynności samoobsługowych wiąże się właśnie z takimi deficytami. I podkreślam raz jeszcze, to nie jest złośliwość tych dzieci, tylko brak umiejętności. Dziecko po prostu nie potrafi tego zrobić. I nawet, moi drodzy, taki przykład wam podam. Dziecko z ASD uczy się wszystkiego, w każdej czynności musi się uczyć osobno. Przykład jest taki. W momencie, kiedy nauczymy dziecko wiązać sznurowadła, dziecko potrafi związać sznurowadła i rzeczywiście nabędzie już tą umiejętność, tak? Czyli już się nie będzie nad tym zastanawiało, tylko ono pięknie będzie wiązało sznurowadła. W momencie, kiedy mu damy prezent do spakowania i damy mu tasiemkę i powiemy, zawiąż kokardkę, no przecież potrafi, bo buty umie wiązać. To jest dokładnie to samo. Okazuje się, że dziecko nie wie, co z tym zrobić. Dla niego to jest zupełnie inna aktywność. On się musi tej aktywności czy tej umiejętności uczyć od początku. To, że umie sznurować buciki, nie znaczy wcale, że zasznuruje czy zapakuje kokardką prezent. Albo damy mu tasiemkę i powiemy, zrób kokardkę na przykład lalce na kitce. Też tego nie zrobi, bo to jest dla niego zupełnie nowa umiejętność. I o tym rodzice i nauczyciele muszą pamiętać. To, że nam się wydaje, że przecież to jest to samo, to wcale nie oznacza, że dziecko z autyzmem rozumie to dokładnie. Są dzieci, które rzeczywiście to przełożą, bo uogólnią, zgeneralizują dany ruch i wykorzystają to jakby w innych aspektach, typu związanie tego prezentu, a dla innych będzie to ogromna przepaść. To będzie nowość, z którą sobie dziecko nie poradzi i odmówi, moi drodzy, współpracy. Więc to trzeba mieć na uwadze i o tym trzeba po prostu pamiętać. Następnie często dorośli wydają strasznie niejasne komunikaty, bardzo ogólne i takie abstrakcyjne czasami. Bo powiedzenie do dziecka, moi drodzy, zdania posprzątaj tutaj, dla niego to kompletnie nic nie znaczy. On nie wie, co to jest, bo to jest ogólne stwierdzenie. Jakby zupełnie nie wie, o co nam chodzi. Ale jeżeli my powiemy, włóż klocki do pudełka, połóż książkę na półce, to jest taki komunikat konkretny. Tu i teraz do konkretnej rzeczy się odnosi. W momencie, kiedy mówimy posprzątaj, to jest abstrakcja. Dziecko nie wie, co ma zrobić, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, jakie komunikaty my kierujemy do dziecka, bo wtedy się nagle okazuje, że on nie chce, on jest złośliwy, on nie chce współpracować. No nie chce współpracować, dlatego że nie wie, czego od niego się oczekuje po prostu. Wreszcie, moi drodzy, ważne jest to, żeby dawać dziecku wybór, ale wybór zrozumiały. Najczęściej jest to wybór niezrozumiały, którego znowu dziecko po prostu nie jest w stanie zinterpretować. I albo w ogóle nigdy wcześniej jakby nie miało do czynienia z danym hasłem. Kiedy normalnie dziecko przychodzi ze szkoły
i ma czas, nie wiem, wtedy czytacie książkę, albo wtedy sobie ogląda bajkę, czy cokolwiek innego jest w jego rutynie i nagle mama wyskakuje po obiedzie, chcesz iść na rower, albo chcesz iść do parku, chcesz iść się pobawić. Dla dziecka jest to tak ogromne zaskoczenie, że on tak naprawdę nie wie, co ma powiedzieć, albo nie wie, jak ma zareagować, nie wie, czy w ogóle nie rozumie, tak? Czyli taki wybór jakiejś aktywności, czyli znowu tu chodzi o to współdziałanie, dotyczące czynności, która standardowo się nie odbywa, będzie się wiązała także z tym, że dziecko nie zareaguje albo nie będzie chciało podjąć właśnie tej współpracy w postaci ubierania się i wyjścia na dwór, moi drodzy. I znów jakby zwracam Waszą uwagę na ten aspekt. Trudności w interakcjach społecznych i komunikacji to jest traktowane tak naprawdę razem, bo bez komunikacji nie ma relacji społecznych. Ale ja sobie to rozbiłam troszeczkę na dwa oddzielne slajdy, tylko po to, moi drodzy, żeby jakby bardziej uzmysłowić, czy bardziej jakby sobie to przedstawić, tak, żebyśmy łatwiej sobie to po prostu zrozumieli. I o co chodzi? Brak naśladowania, uogólniania i generalizowania. W związku z tym, skoro dziecko naturalnie nie nabywa umiejętności naśladowania, tak, bo na początku nie robi nam papa, nie podaje ręki, czyli tych prostych gestów, które u dziecka neurotypowego pojawiają się jakby z automatu albo w drodze tego normalnego rozwoju, prawidłowego rozwoju, u dziecka z ASD się po prostu nie pojawiają. Czyli dziecko nie uczy się przez modelowanie, nie uczy się przez patrzenie, jak ma to zrobić. Dziecko z ASD nauczy się tylko na drodze powtórzeń. Moi drodzy, najnowsze badania pokazują, że żeby jakaś czynność się utrwaliła, czyli została taka zautomatyzowana, powinna być powtórzona 300 razy. Wtedy mózg jest w stanie na to jakby potraktować to jako coś, co potrafię i nie muszę się nad tym zastanawiać. Więc ogromna ilość pracy, żeby dziecko nabyło konkretną jakąś jedną właśnie umiejętność. I moi drodzy, to, że dziecko nie robi papa albo nie potrafi przez naśladowanie nauczyć się zakładania skarpetek, to pokazuje też, że nie będzie potrafiło zbudować właściwej relacji społecznej, bo samo mu to nie przyjdzie. Ono nie wie, jak się przywitać, ono nie wie, jak się zachować w towarzystwie, ono nie wie, czego oczekują od niego rówieśnicy czy pani w szkole, jeżeli ktoś go tego nie nauczy. I znów podkreślam raz jeszcze, to nie tyczy się wszystkich dzieci, moi drodzy z ASD, bo ile dzieci, tyle różnych przypadków, żeby to była jasność. Czyli będą dzieci, do których te treści, o których dzisiaj ja mówię, jakby są w ogóle nieadekwatne. I może tak być, dlatego że są to dzieci, które mają dobre umiejętności komunikacyjne na przykład, tak? Jakoś tak w miarę potrzeb radzą sobie na tym poziomie społecznym, więc łatwiej też tym dzieciom wchodzić w taką współpracę. I chciałam to zaznaczyć, tak? Moi drodzy, następnie może być też tak, że współpraca na tle takim społecznym, tak, czyli w kontekście rówieśników, w szkole, w domu, może być opatrzona trudnymi zachowaniami, albo trudnymi emocjami, albo silnymi emocjami, które będą wiązały się z tym, że właśnie dziecko nie rozumie instrukcji, że dziecko nie rozumie, czego się od niego oczekuje, nie wie, co ma zrobić, albo nie potrafi tego zrobić. W związku z tym w efekcie niemocy wykonania pewnych czynności czy oczekiwań, które do niego kierujemy, pojawi się frustracja, może lęk, może agresja, może jakieś inne jeszcze zachowania, które będą informacją: nie chcę tego, nie radzę sobie, nie podoba mi się to, i w konsekwencji właśnie takie zachowanie. Lęk, moi drodzy, przed wyśmianiem, odrzuceniem przez dzieci także będzie utrudniał współpracę na grupie na przykład rówieśniczej. Ale ten lęk właśnie przed wyśmianiem, on się zazwyczaj wiąże ze wcześniejszymi doświadczeniami, jakie dziecko miało, bo już doświadczało ze strony swoich kolegów w klasie właśnie tego, że dzieci go wyśmiewały. I znów przytoczę mój sławny przykład. Kochani,
Dziecko, które ma jakieś deficyty, choćby motoryczne, właśnie w kontekście tej dyspraksji, jest wybrane raz, drugi, trzeci do drużyny na lekcjach WF-u i za każdym razem ta drużyna przegrywa, bo albo Kuba, który właśnie ma te problemy, stoi na bramce i każdy jeden gol wpuszcza, albo nie potrafi kopnąć w piłkę, albo mnóstwo jeszcze innych rzeczy, generalnie porażka motoryczna, to i dzieci tak, znowu przez ciebie przegraliśmy, ale jesteś beznadziejny, więc no bo frustracje w grupie też narastają, no bo po raz któryś tam znowu przegrali. W związku z tym następnym razem zdarzy się tak, że nikt Kuby do drużyny wziąć nie będzie chciał, no bo która drużyna chce znowu przegrać, skoro on sobie z tym w ogóle nie radzi. I to jest ten lęk, który będzie nasilał się u dziecka, bo on wie, że sobie z tym nie radzi, a dodatkowo ta jego niemoc w wykonaniu pewnych rzeczy wiąże się z tym, że grupa go nie akceptuje, odrzuca, wyśmiewa. Więc ten lęk się pojawi, a w konsekwencji lęku mogą się pojawić znowu albo trudne zachowania, albo izolacja zwiększona, albo w przypadku nastolatków również stany depresyjne. I cały czas powtarzam, trzeba dokopać się do podłoża tego problemu, a nie mówić, że dziecko nie współpracuje, że nie chce albo nie ma ochoty. Kolejny taki czynnik to jest niechęć wobec dzielenia się i działania w ustalonej kolejności. I tutaj między innymi, moi drodzy, wiąże się to z tym, że dziecko nie chce czekać na swoją kolej. Albo chce być ciągle pierwsze, albo chce wygrywać, albo jak mu coś nie idzie, to w trakcie zabawy zmienia reguły, tak? Tak, żeby wygrać. I moi drodzy, to znów jest nauka tego od początku. To, że rodzice w domu chcą uniknąć krzyku, płaczu, rozwalania pionków po całym domu, deptania gry i tak dalej, i dawanie dziecku nieustannie możliwości wygrywania, jakby zapędza dziecko w kozi róg, dając mu informację taką: tak, kochanie, zawsze wygrywasz, jesteś we wszystkim najlepszy. Tyle, że świat wcale taki nie jest, moi drodzy, a zadaniem rodziców, przynajmniej na początku, jest pomóc dziecku w jak najbardziej takim optymalnym wariancie jego rozwoju, przygotować go do życia w społeczeństwie, bo do tego dążymy. I teraz w momencie, kiedy my mu damy takie nieprawdziwe wzorce, że jesteś najlepszy, że zawsze wygrywasz, zawsze jesteś pierwszy, a potem dziecko ma zderzenie z rzeczywistością, choćby w przedszkolu, choćby na placu zabaw, gdzie nagle okazuje się, że jakieś dziecko go wyprzedza, że dziecko jest szybsze, że jest pierwsze, że w klasie pani jednak nie wybiera go pierwszego do odpowiedzi, tylko kogoś innego, albo kto inny idzie w pierwszej parze, to jakby tak potęguje złość, frustrację, nerwy u dziecka, że pojawiają się ogromne trudności w kontekście właśnie pojawiania się tych trudnych zachowań. Nie można robić takich rzeczy, moi drodzy. Od początku dziecko musi być uczone, że czasami jest się na wozie, czasami jest się pod wozem, ale to się nic nie dzieje. Ale tego muszą nauczyć na początku rodzice. Potem to powinno być oczywiście kontynuowane i pielęgnowane w przedszkolu i w szkole. Natomiast pierwszymi osobami, które pokazują, że świat jest nie tylko biały i nie tylko czarny, to są rodzice właśnie. To oni uczą takich rzeczy. Czyli to, że moi drodzy, wy chcecie, aby wasze dziecko było szczęśliwe i niesfrustrowane, to wcale nie tędy droga, bo za chwilę okaże się, że ta frustracja będzie milion razy silniejsza niż taka, jaką by była na przykład w domu przez choćby przegranie jakiejś gry planszowej, czy choćby przez to, że jest Kuba i Krzyś. Kuba jest w spektrum, Krzyś jest zdrowy, że dziś Krzyś na przykład pierwszy wsiada do auta, dziś Krzyś otwiera drzwi, dziś Krzyś wychodzi pierwszy do przedszkola. Więc na takiej zasadzie i takimi małymi kroczkami przygotowujemy dziecko do pewnych niepowodzeń i porażek, tak? Żeby pokazać dziecku, że to nie zawsze tak jest, że jesteś naj. Trudności w komunikacji, moi drodzy, to co powiedziałam, to się ściśle wiąże również z tym aspektem społecznym. Pamiętajmy o tym, że dziecko, które pozbawione jest narzędzia do komunikacji, absolutnie nie będzie chciało współpracować, właśnie dlatego, że nie rozumie. Nie komunikuje się, a jeszcze jak nie ma w ogóle wprowadzonego gestu tak i nie, no to już zupełnie
ogromne problemy tego dziecka w ogólnym funkcjonowaniu. Moi drodzy, ja spotykam się w trakcie diagnoz z rodzicami, którzy się ze mną spotykają, którzy przychodzą i proszą o jakieś rady czy porady. Często jak mówię, że no, zacznijmy od komunikacji wspomagającej, komunikacji alternatywnej. I co słyszę? Ale ja chcę, żeby on mówił. No i teraz jest jakby mega góra lodowa, no bo jak tu rodzicowi wytłumaczyć, że to, że dziecko będzie używało jakichś gestów albo będzie umiało rozumieć pewne gesty, choćby makatonu, czy będzie korzystało z PCS-ów, czy jakiejkolwiek absolutnie innej komunikacji, wcale nie oznacza, że dziecko nie będzie mówić, bo zawsze komunikacja alternatywna wiąże się, moi drodzy, z werbalizacją. To, że ja dziecku pokazuję na przykład siadaj, albo pokazuję mama, albo pokazuję na przykład inny gest, to ja go nazywam. To nie jest tak, że ja tylko pokazuję dom, tak, że znaczek domu i nie nazywam. Tylko mówię, zaraz idziesz do domu, tak, albo teraz szkoła. Więc różnie to jakby rodzice do tego podchodzą. Pamiętajmy o tym, że mamy grupę około 50% dzieci w spektrum, które nigdy nie będą werbalizować ze względu na liczne deficyty, które u nich występują. W związku z tym nie danie dziecku narzędzia do komunikacji, choćby w postaci właśnie obrazków, nazwijmy to jakby tak bardzo obrazowo, czy jakiegoś gestu, czy jakiegokolwiek innego narzędzia sprawi, że frustracja w dziecku będzie tak bardzo silna, że nasili się agresja, nasili się autoagresja i z czasem będzie już za późno, aby temu dziecku jakkolwiek pomóc, czy nawiązać z nim kontakt. A pamiętajmy, że wszyscy jak tutaj jesteśmy i wszyscy ludzie, którzy się dookoła nas gdzieś napotykają, każdy z nas ma potrzebę powiedzenia, że czegoś nie lubi, albo że coś chce, że coś mu się podoba, albo że coś jest okropne. I każdy z nas ma takie prawo i obowiązek, inaczej, prawo do tego, żeby to wyrażać. I moi drodzy, to, że ja nienawidzę krupniku, mam do tego prawo, ale to nie znaczy, że wy siedząc po drugiej stronie ekranu też tego krupniku nie lubicie. Ja go nie lubię, ale wy możecie uwielbiać. I to jest też wasze prawo, ale ja mogę o tym powiedzieć. Nie zjem krupniku, bo go nienawidzę. Więc jakby każdy z nas ma takie prawo i dzieci z deficytami też takie prawo posiadają. I trzeba uszanować to, żeby dziecko mogło wyrażać siebie, mogło wyrażać swoje potrzeby i poglądy. Ale skoro nie werbalizuje, to dajmy mu inną możliwość. Nie bójmy się tych gestów. Nie bójmy się tej metody wspomagającej, jaką są na przykład PCS-y. To może być tylko początek. Może się okazać, że dziecko, które w momencie nabędzie umiejętność posługiwania się obrazkami czy gestami, nagle za jakiś czas zacznie posługiwać się mową. I znów podkreślam, nie wszystkie dzieci osiągną tą zdolność, ale mając narzędzie, będą spokojniejsze, będą mniej sfrustrowane, czyli będzie mniej trudnych zachowań, a jednocześnie będzie lepsza współpraca. Bo w momencie, kiedy ja dziecku zadam pytanie, chcesz iść do parku, czy chcesz iść na basen? Pokazując mu dwa obrazki, dziecko niewerbalizujące wybierze, na przykład złapie mnie za rękę, albo mając w segregatorze swoim, może to nakleić, że nie chce iść do parku. I bez żadnej frustracji ja mam z dzieckiem zbudowaną współpracę, bo idziemy do parku. Jednocześnie dziecko ma poczucie mocy sprawczej, że to ono podjęło decyzję. Więc automatycznie poziom lęku się zmniejsza, bo on wie, co go czeka, bo gdzieś idzie, bo to wybrał i wie, co tam go spotka, który to plac zabaw i tak dalej, i tak dalej. Więc mam już współpracę z dzieckiem, ale bez dania dziecku niestety pozbawienia go umiejętności komunikacyjnych, niestety tego nie osiągniemy. I moi drodzy, jedna z metod, która jest często stosowana w kontekście dzieci ze spektrum, oczywiście sprawia, że dzieci bardzo szybko zaczynają czytać, bardzo szybko rozpoznają literki, sylaby itd., 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 ale nadal nie mają komunikacji funkcjonalnej, czyli nie są w stanie wykorzystać tego, co uczą się w gabinecie,
Pięknie pokazują daną głoskę, daną sylabę i tak dalej, i tak dalej. Pięknie może nawet ją odczytają, a jeżeli nie werbalizują, to pięknie ją pokażą, ale nadal nie mają komunikacji funkcjonalnej, czyli nadal nie są w stanie powiedzieć boli mnie brzuch albo pokazać tego, zakomunikować w jakiś sposób. A dla terapeutów i dla rodziców najważniejsze jest to, aby wyposażyć dziecko w komunikację funkcjonalną. Komunikację funkcjonalną, czyli w zdolność danie dziecku takiej umiejętności, żeby ono potrafiło mi powiedzieć, pokazać, wskazać, dać mi obrazek do tego, że chce na przykład sok, a nie teraz wodę. I dzięki temu unikamy wielu trudności, wiele stresu, płaczu i trudnych zachowań. I jakby bardzo uczulam właśnie na to, że ta komunikacja alternatywna to naprawdę nie jest jakieś zło, tylko to jest naprawdę początek drogi, który może fantastycznie pomóc dzieciakom moi drodzy, żeby się jakby nakręciły do komunikacji, tak to nazwę. Wreszcie trudności w komunikacji wiążą się także z tym, że dziecko ma ograniczone albo utrudnione, albo deficytowe umiejętności, moi drodzy, te fundamenty komunikacyjne, a więc kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi i gest wskazywania palcem. I nad tym też trzeba pracować, bo bez wspólnego pola uwagi niestety komunikacji po prostu nie będzie, tak? Bo Jasiek sobie, mama sobie, piłka sobie na przykład, tak? Więc to są bardzo ważne aspekty, od których tak naprawdę trzeba zacząć, żeby móc w ogóle budować komunikację u dziecka. Deficyty w zakresie niewerbalnych komunikatów i to się wiąże, moi drodzy, z tym, że dziecko z ASD, wiele dzieciaków ma kłopot z odczytaniem tego, co się dzieje u nas na buzi, co oznaczają pewne gesty, mimika, mowa naszego ciała, prawda? Z tym jest trudność, w związku z tym dziecko, nie odczytując tych komunikatów, też niekoniecznie wie, jak się właściwie zachować. Moi drodzy, to, że dziecko nie odczytuje tego, co się dzieje na naszej twarzy, to, że nie patrzy na naszą twarz, czy oczy i tak dalej. Bądźmy szczerzy, wiele osób dorosłych, neurotypowych nie lubi patrzeć w oczy, bo jest to dla nich krępujące, albo z różnych przyczyn po prostu tego nie robią, bo jest to dla nich niekomfortowe, tak to nazwijmy. W przypadku dziecka z ASD to, że dziecko nam nie patrzy na twarz, nie patrzy nam prosto w oczy, może wiązać się między innymi z tym, że wszystko to, co dzieje się na naszej twarzy, to za dużo dla dziecka. Dziecko nie wie, na czym ma się skupić, bo nasze brwi się marszczą, czoło się marszczy, brwi się unoszą. Do tego wszystkiego na przykład robią mi się czerwone poliki, a jeszcze do tego wszystkiego Madzia co robi? No gada, gada i gada, więc pychol jej się nie zamyka, usta jej się cały czas ruszają, w związku z tym dziecko nie wie, na czym ma skupić uwagę, dlatego się nie patrzy na twarz, bo jest to, co się dzieje u mnie na twarzy ogólnie w danej chwili, to za dużo informacji. Nie wie, którą wybrać, nie wie, na której się skupić. Stąd między innymi są te trudności. Problemy ze zrozumieniem zachowań rówieśników, moi drodzy, w kontekście oczywiście teorii umysłu także, ale czasami dzieci dzieci z zaburzeniami niewłaściwie interpretują przekazy kierowane przez rówieśników, tak? Czasami dzieci podpuszczają, w cudzysłowie oczywiście, to dziecko z deficytem, żeby mieć z tego ubaw po prostu, tak? I przykład z życia wzięty, który zawsze przytaczam, moi drodzy, gdzie chłopiec z zespołem Aspergera w szkole masowej bardzo chciał, żeby koledzy go polubili, żeby przyjęli go do swojej paczki i koledzy powiedzieli: Jasiu, jak wylejesz kawę na krzesło naszej pani, tam od historii, to będziesz naszym kumplem. No i co Jasiek zrobił? No Jasiek podszedł do biurka, wylał kawę na krzesło, pani nie zauważyła i usiadła na tej kawie. Więc Jasiek dostał karę, był najgorszy z najgorszych, a chłopaki mieli ubaw, no i oczywiście nie został ich kolegą. Więc to jest ta kwestia, że dziecko nie rozumie, jaki jest kontekst tego, co rówieśnicy do mnie mówią, o co im tak naprawdę chodzi, że mogą ze mnie drwić albo się ze mnie naśmiewać. Oczywiście ogromna trudność u dzieciaków z taką interpretacją metafor, sarkazmu, dowcipów, z pojęciami abstrakcyjnymi, tak? Więc często jakby rozmowa między dzieckiem z zaburzeniem a rówieśnikami, czy dzieckiem a na przykład dorosłym, który używa takich kwestii, jest dla dziecka niezrozumiałe. Przykład, moi drodzy, kiedy u mnie w gabinecie na zielonej półeczce stoją buciki i dziecko jak wchodzi do gabinetu, zdejmuje buciki, kładzie na
na takiej zielonej półeczce. Są tego uczone od początku i w momencie, kiedy kończą się zajęcia, mama mówi do chłopca, załóżmy, że mamy Jasia, mówi: Jasiek, leć, załóż buty. Jasiek ustał przede mną, strasznie posmutniał, bo on nie wiedział, co ma zrobić. Jak lecieć po buty, jak on nie ma skrzydeł. Tak to zinterpretowało dziecko. Więc nie był w stanie lecieć po buty i był strasznie wystraszony, co on teraz ma zrobić. Moi drodzy, miałam też taki przypadek z dziewczynką też w spektrum, która przychodząc, ona przychodzi dwa razy w tygodniu na zajęcia, która do mnie mówi: Madzia, ale ja już jestem ostatni raz u ciebie. Pytam się, dlaczego? Wiesz co? Bo Josh powiedział, że się ze mną ożeni i ja się muszę wyprowadzić. No i oczywiście zajęcia były trudne, niemniej jednak na kolejne zajęcia się pojawiła. To taka dygresja w kontekście nierozumienia tego, co mówią do mnie moi rozmówcy, moi koledzy czy moi przyjaciele. Więc trzeba też uważać, my jako dorośli, żeby unikać takich kwestii, leć po buty w sensie, bo dla dziecka jest to po prostu niezrozumiałe, bo dziecko myśli konkretem. On musi mieć odniesienie, skoro leci, to znaczy, że potrzebuje skrzydeł, tak? Albo samolotu, choćby nawet jeżeli kojarzy latanie z samolotem. I może to być dla dziecka absolutnie nie do wykonania. Trzeba uważać po prostu, moi drodzy, jakie komunikaty budujemy. Wreszcie dziecko ma ogromną trudność ze zrozumieniem tego, jak ma przebiegać dialog, moi drodzy, czyli ciężko mu jest jakby się zastanowić albo powstrzymać przed tym, że ja teraz mówię, zadam ci pytanie, możesz odpowiadać, albo jak rozmawiamy, to jak skończę, dopiero ty zaczynasz. Dziecko jakby niekoniecznie zna te granice, kiedy zacząć, kiedy przestać, kiedy powstrzymać się od komentarza. Zaburzenia w obrębie teorii umysłu ograniczają znacznie komunikację i te relacje społeczne, a także współpracę. Bo właśnie to, o czym powiedziałam, niekoniecznie dziecko jest w stanie zrozumieć, co kolega ma na myśli i o co tak naprawdę mu chodzi, albo jak on mi tak pokazuje, to o co mu w ogóle chodzi. W związku z tym te deficyty teorii umysłu znacząco wpływają także na to, że dziecko ma utrudnione te zdolności w relacjach społecznych i w komunikacji, a także właśnie we współpracy. Wreszcie nieporadność w kontaktach, moi drodzy, czyli dziecko albo ze względu na swoje ograniczone zainteresowania, tak, tą fascynację jakimś tematem, zawsze i wszędzie chce przemycić ten swój konik tematyczny i jakby w ogóle go nie interesują inne rzeczy w kontekście tego, co mówią koledzy albo o czym rozmawiają. Więc rówieśnicy też go odsuwają, bo świr, w znaczeniu, że ciągle by tylko nawijał o tych pociągach, a kogo to w ogóle obchodzi, jak tutaj właśnie wychodzą Szybcy i Wściekli 9 i właśnie zajawka była, więc w ogóle bez sensu. W związku z tym dziecko, skoro koledzy nie chcą słuchać o moich pociągach, to ja nie będę się z nimi kolegował i wolę sobie sam pooglądać książkę o pociągach, a nie będę słuchał czegoś, co w ogóle nie wiem, o co chodzi. I znów te relacje się rozluźniają, ale jednocześnie nie ma też współpracy, nie ma tej dyskusji, nie ma możliwości wyjścia na przykład do jednego klubu, czy uczęszczania na te same zajęcia pozalekcyjne, dlatego że w przerwach nie mają o czym ze sobą rozmawiać, czyli znowu nie ma właśnie tej współpracy, budowania tych relacji. Wreszcie, moi drodzy, problemy sensoryczne. Ogromny problem dzieci z ASD. Bez względu na to, czy to są dzieci, o których mówimy, że one nisko funkcjonują, ale o tych, które funkcjonują wysoko, tak? Czyli są komunikatywne, są werbalne, chodzą do szkół masowych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak deficyty sensoryczne występują u 95%, nawet niektóre statystyki podają 98% dzieci z ASD, w mniejszym lub większym nasileniu, ale one występują. Czyli skoro występują, to przekładają się na funkcjonowanie naszego dziecka. Więc moi drodzy, to, że jeśli dziecko ma niezdiagnozowane albo w porę nikt tego nie zauważa, tylko zrzuca to na jakieś inne jakby przyczyny, te deficyty sensoryczne, moi drodzy, wyjście do sklepu może graniczyć z cudem, tak? Bo galeria handlowa, w której jest mnóstwo bodźców, ja o tym bardzo szczegółowo mówię w kontekście szkolenia zaburzeń sensorycznych w autyzmie, tak? Gdzie
właśnie jest hałas, mnóstwo różnych dźwięków, kolorów, zapachów, bo tu mamy sklep spożywczy, bo tutaj mamy sklep, jakąś drogerię, tutaj przechodzi jedna pani, tu jest jakaś kawiarnia z kawą, wszędzie mnóstwo zapachów, różni ludzie, tłok może być, więc u dziecka z zaburzeniami sensorycznymi może być to graniczące, moi drodzy, z taką rozsypką absolutnie nerwową i z mega przeciążeniem sensorycznym. I wcale nie dziwota, że dzieci z deficytami sensorycznymi po prostu muszą jakoś odreagować, a odreagowaniem takiej sytuacji, czy byciem w takim przytłaczającym sensorycznie miejscu może być na przykład to, że dziecko rzuca nam się na podłogę, że zrzuca przedmioty z półki, że zaczyna krzyczeć, zaczyna nas kopać, zaczyna gryźć, zaczyna kręcić się w kółko i robić po to, żeby wyłączyć się z tego hałasu, który przeszywa go do szpiku kości, który sprawia mu mega silny ból fizyczny. I jeżeli rodzice tego nie zrozumieją, to cały czas będą się te deficyty po prostu pogłębiać. A można świetnie sobie przecież z tym poradzić. Wreszcie, moi drodzy, może być też tak, że dziecko na przykład odmówi pójścia, nie wiem, do cioci Hani albo babci Zosi. Dlaczego? Dlatego, że na przykład kojarzy, że u babci Zosi jest beczka z kiszoną kapustą. I on po prostu nienawidzi tego zapachu i dla niego jest to tak przytłaczające, że on nie chce tam chodzić, tak? Więc nie ma współpracy. Nie pójdzie, pojawiają się trudne zachowania. Nie pójdzie do cioci Hani, bo na przykład u cioci Hani kojarzy, że w domu są zwierzęta, na przykład, nie wiem, chomik, królik, cokolwiek innego i zapach tego zwierzęcia też mu przeszkadza i on też tam nie chce po prostu iść. Może być odmowa jedzenia, tak? Ze względów choćby nadwrażliwości sfery oralnej, ze względu na różne inne deficyty, więc znowu nie ma współpracy. Brak właśnie tych zdolności prakcyjnych, czyli samodzielnego trzymania sztućców i jedzenia. Trudności związane z takim przemieszczaniem się po ulicy, tak? Gdzie są auta i tak dalej, związane jakby podobne problemy jak w tej galerii handlowej. Więc nie wolno lekceważyć zaburzeń sensorycznych u dzieci. Moi drodzy, to nie jest tak, że niektórzy mówią, bo to jest moda, że wszyscy mają zaburzenia sensoryczne i wszyscy nagle chodzą na terapię integracji sensorycznej. No jasne, że tak jest, że coraz więcej pojawia się tych gabinetów, coraz więcej specjalistów. Ale, moi drodzy, statystyki też nie kłamią. Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o 10% dzieci neurotypowych, które mają zaburzenia sensoryczne. Dziś jest już 20%. I coraz z roku na rok tych dzieci neurotypowych z zaburzeniami sensorycznymi przybywa, a wiąże się to ze specyfiką naszego życia, z trybem siedzącym, z tym, że siedzimy przed komputerami, przed grami, zamiast nabywać takiej integracji sensorycznej w sposób naturalny, gdzie, moi drodzy, ja jak byłam dzieckiem, to problem był, jak była godzina 19 i mama krzyczała: Magda, do domu, tak? Bo był problem, gdzie jest Magda, bo jej nie ma w domu, bo lata po dworze. Dziś jest problem, byłby problem: Magda, wyjdź z domu, chodź się przejść, bo dzieci głównie siedzą. Czyli ta integracja sensoryczna nie ma możliwości nabywania bardziej złożonych doświadczeń i rozwijania się. Stąd takie deficyty. To nie tylko dzieci w spektrum mają takie ogromne kłopoty, ale coraz więcej dzieci neurotypowych, a to z kolei przełoży się na ich deficyt w szkole, między innymi w funkcjonowanie w społeczeństwie, w relacjach rówieśniczych. To wszystko za chwilę będzie miało swoje odbicie właśnie w tych kwestiach. Następnie wracając do naszej współpracy, moi drodzy, schemat, rutyna i stałość. Dzieci z ASD, które mają silną potrzebę właśnie rutyny, schematów, iścia drogą tędy. W drodze do szkoły muszę usiąść na konkretnej ławce. W drodze do szkoły, jak to Anetka, która była gościem u nas na pogaduchach, kiedyś powiedziała: mój syn robił siusiu zawsze pod jednym drzewkiem, czyli ten schemat, tak? Konkretne zachowania, konkretne zabawy przebiegające tak, a nie inaczej sprawiają, że dziecko w momencie, kiedy łamie się te reguły, te zasady, czuje się zagrożone, tak? Nie czuje się bezpiecznie, więc jakoś chce
chce zareagować. Czyli znów reaguje najczęściej jakimś trudnym zachowaniem i absolutnie nie ma mowy o współpracy. Może też mieć problem, moi drodzy, ze względu na tą rutynę, kłopot z przechodzeniem z czynności do czynności, tak? Czyli znów potrzeba jest takiego wskazania, co dziecko po kolei ma zrobić i dopóki nie skończy jednego elementu jakiejś czynności, nie można przejść do drugiej. Następnie odejście od tych schematów, moi drodzy, to jest niebezpieczeństwo dla dziecka, czyli zwiększenie poziomu lęku. Ale oczywiście ten schemat jest nam potrzebny, ale od czasu do czasu należy go też złamać i tutaj do tego fantastycznie sprawdzają się między innymi plany aktywności albo plany dnia, które przyklejamy sobie gdzieś na tablicy korkowej w domu albo na lodówce, gdzie na zasadzie obrazków jestem w stanie dziecku pokazać, że Kuba, w poniedziałek standardowo zawsze chodzimy sobie na basen, tak? Ale dziś basen jest zamknięty i zobacz, dziś nie ma basenu, zrywam kartkę i przyklejam, ale pójdziemy do parku, więc dziecko jest przygotowane do tego. Wizualnie mu pokazałam, gdzie będziemy spędzać popołudnie. Więc to zmieniłam jego schemat, zmieniłam jego rutynę, ale jednocześnie w taki łagodny sposób mu zaprezentowałam, że nic się nie dzieje, wiesz, następny poniedziałek pójdziemy na basen. Na początku to też może być oczywiście jakaś trudność, ale w ten sposób, wykorzystując właśnie wizualizację, mogę dziecku w taki najmniej stresujący sposób pokazać właśnie zmianę tego schematu, który dla dziecka byłby ważny. Unikanie nieprzyjemnych sytuacji, moi drodzy, czyli wszystko to, co wiąże się z tym, że czegoś nie potrafię zrobić, nie rozumiem, czego ode mnie chcesz, albo coś, co wiąże się zawsze ze stresem, choćby wyjście do galerii handlowej, kończy się trudnym zachowaniem, czyli zero współpracy. Wreszcie nadmierne wyręczanie. To jest też jeden z ważniejszych punktów w kontekście braku współpracy. Dlaczego? Dlatego, że rodzic, który jest sfrustrowany, zdenerwowany, śpieszy się, nie chce czekać na to, żeby dziecko założyło buty, bo znowu będzie marudził, bo znowu nie wie, która to prawa, która to lewa strona i milion jeszcze innych rzeczy się wydarzy, więc co robi? Zakłada dziecku buty. No i moi drodzy, oczywiście, że tak możecie robić, bo jeżeli to są wasze dzieci i jakby macie na to siłę, czas i chcecie to robić do końca jego życia, to jak najbardziej zachęcam do takiego czegoś. Natomiast jeżeli chcecie, żeby to dziecko było w przyszłości samodzielne, a nie miało dwie lewe ręce, albo oczekiwało, że wszyscy za niego wszystko zrobią, typu posmarują mu kanapkę chlebem, typu wytrą mu pupę, kiedy wyjdzie z toalety, to musicie go tego uczyć. Uczyć tego, że dziecko wykonuje pewne rzeczy samo, bo ono ma rączki i ono jest w stanie te rzeczy wykonać. Ale na to jest potrzebny trening, na to jest potrzebny czas i moi drodzy, jeżeli wiecie, że dzieciak robi różne manewry w trakcie wychodzenia z domu, to zacznijmy wychodzić z tego domu 10 minut wcześniej niż normalnie, żeby dać mu czas na ten cały cyrk, który chce prezentować przed założeniem butów. Ale nigdy w życiu nie zakładacie mu tych butów. Szczególnie jak dziecko ma lat 5, bo jest to w stanie absolutnie samodzielnie zrobić. Więc jakby wyręczanie to jest kwestia tego, jak rodzice do tego podchodzą, tak? Mogą rzeczywiście wszystko za dziecko robić, tylko pytanie, czy warto. I wreszcie wszystkie takie sytuacje, bo bunt, bo zadanie jest albo za trudne, albo za łatwe, albo mi się nie chce, albo przecież mama za mnie zrobi, albo nie wiem jak to zrobić, to co powiedziałam, może wiązać się z pojawieniem różnych trudnych zachowań. I jak zachęcić teraz, moi drodzy, dziecko do współpracy? Bo pytanie brzmi tak, czy to jest w ogóle możliwe? No oczywiście, że jest możliwe, ale nie można zacząć pracować, moi drodzy, nad tą współpracą w momencie, kiedy dziecko ma lat na przykład 12, bo to już jest dalece za późno. Zachowania, które są utrwalane przez lat 12, czy choćby przez lat 10, nie jesteśmy w stanie zmienić przez 2 miesiące. Dlatego, że no niestety pewne schematy są już tak bardzo utrwalone, że pamiętacie, co powiedziałam, 300 razy trzeba coś powtórzyć, żeby można było moi kochani, coś utrwalić. Więc jeżeli przez 12 lat pozwalamy dziecku na pewne rzeczy, to potem trudno od niego oczekiwać, żeby po 2 razach nagle dziecko się zmieniło mu się i zaczął współpracować. No tak się po prostu nie stanie. Możecie być tego absolutnie pewni. I to nie tylko w kontekście dzieci ze spektrum, tylko absolutnie również w kontekście dzieci neurotypowych. Jak możemy jakby temu zaradzić, zadziałać? Jak wspomóc tą współpracę? Ustalanie limitów czasowych
czasowych, moi drodzy, czyli to niestety wiąże się z intensywną konsekwencją rodziców, czy nauczycieli, czy osób, które w ogóle mają kontakt z dziećmi ze spektrum. Tylko i wyłącznie konsekwencja i wprowadzanie zasad, które są egzekwowane, są w stanie dziecko przekonać moi drodzy, do współpracy. Ustalanie limitów. O co chodzi? Czyli jeżeli, moi drodzy, dziecko chodzi do przedszkola albo chodzi do szkoły na przykład, to ustalamy, że od poniedziałku do piątku idziesz spać najpóźniej o godzinie 20. I robimy wszystko, czyli tak organizujemy czas naszemu dziecku, tak organizujemy nasze życie, że wiemy, że dziecko jeszcze przed spaniem ma pewne swoje rytuały, pewne potrzeby, które muszą zostać zrealizowane, żeby mógł trafić do tego łóżeczka. Czyli na przykład musi jeszcze 2 razy wyjść do toalety, musi się napić 3 razy wody, musi popukać sobie w szafkę nocną, zapalić 2 razy światło i zgasić. Cokolwiek, przeczytać 3 książeczki, cokolwiek dziecko nie potrzebuje, wiemy, że tego potrzebuje, więc wykonujemy to nieco wcześniej, żeby dać dziecku szansę na to, aby przed tą godziną 20 znalazł się w łóżku. I oczywiście można przytaczać mnóstwo takich rzeczy. Generalnie chcę Wam pokazać, że limity czasowe nie dziecko je ustala, tylko my je ustalamy. I znów najlepiej by było, żeby dziecko miało zwizualizowany ten czas, bo dzieci w spektrum mają ogromną trudność z odliczaniem czasu, nie rozumieją czasu, nie rozumieją przyimków, co za, na, przed, następne, milion różnych przykładów można podawać. Więc możemy użyć klepsydry, tak, że kochanie, masz teraz jeszcze tyle czasu, powiedzmy 10 minut, możesz się bawić klockami, tak? Stawiamy klepsydrę, niech sobie piaseczek cieknie. Jeżeli dziecko nie ma nadwrażliwości słuchowej, a w przypadku ASD jest to mało prawdopodobne, więc te timery odpieczenia ciasta niekoniecznie się sprawdzą. Natomiast taka klepsydra daje dziecku informację, że jak piasek spada, wtedy jest koniec. Ale nie możemy też zrobić, moi drodzy, tak, że o matko, jest za 15:08, trzeba umyć zęby, jeszcze książka przecież w życiu nie zdąży i nagle ni stąd, ni zowąd wpadamy do pokoju, zabieramy klocki i co, uważamy wtedy, że dziecko spokojnie pójdzie umyć zęby? Jak my go wyrwaliśmy z aktywności, którą on był tak zaabsorbowany, no to się nie sprawdzi. Trzeba dziecko poinformować o tym, że ma tyle czasu, ale samo powiedzenie, wiesz co, masz 5 minut, to nic nie znaczy, bo to jest ogólne dla dziecka. On musi to poczuć i zobaczyć. Czyli na przykład użycie takiej klepsydy. I dopiero potem kierujemy dziecko do łóżka. Wyznaczanie granic, moi drodzy. I to jest to, o czym ciągle mówię. Każde dziecko potrzebuje reguł i pewnych granic po to, aby czuć się bezpiecznym. Każde jedno dziecko, czy to neurotypowe, czy z deficytami, tylko w ten sposób uczy się te dzieci neurotypowe dużo szybciej. Natomiast dzieci z deficytami zasad i pewnych granic potrzebują milion razy bardziej, żeby czuć się bezpiecznymi, bo wtedy wiedzą, co ich czeka, co ich spotka, co są w stanie przewidzieć, moi drodzy. Więc reguły dzieciom wprowadzamy i je egzekwujemy. I to nie chodzi o to, że jesteśmy surowymi rodzicami, surowymi nauczycielami. Jesteśmy konsekwentni po to, żeby pomóc dziecku zrozumieć świat. Pokazujemy mu, co wolno, co nie wolno, co ci może zaszkodzić, co jest niebezpieczne. Po to właśnie, żeby w możliwie najbardziej łagodny sposób wprowadzić dziecko w taką normalną, moi drodzy, rzeczywistość, codzienność. Dawanie dziecku wyboru. To, że dziecko ma deficyty, to nie znaczy, że nie może podejmować decyzji, moi drodzy, tylko trzeba dziecku to umożliwić. Dawanie dziecku wyboru, każdemu dziecku. To jest taka zdolność, czy kształtowanie w nim, moi drodzy, podejmowania decyzji, takiej mocy sprawczej, ale jednocześnie samodzielnego myślenia. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo potem w dalszym życiu wyborów też będzie musiał dokonywać najróżniejszych. Więc to jest ten początek, kiedy my go uczymy podejmowania wyborów, uczymy go tej współpracy, dając mu takie podwaliny do tego, żeby te wybory mógł kiedyś zuogólnić i zgeneralizować, przełożyć na inne wybory w swoim życiu. Zawsze oferujemy ograniczony zakres i opcje wyborów, czyli, moi drodzy, jeżeli wychodzimy do przedszkola i chcemy się wyrobić w czasie, a nie 2 godziny później, to nie otwieramy dziecku szafy i mówimy, to się ubierz, albo w co byś chciał się ubrać, dlatego że to jest znowu pojęcie abstrakcyjne. Ale w momencie, kiedy wyjmę koszulkę ze Spidermanem, koszulkę z Minionkiem, pytamy, Minionek czy Spiderman, którą chcesz założyć?
No dziecko wtedy wybierze. Ma wybór. On sam dokonał wyboru, w co się ubierze. Albo zbliża się śniadanie, tak jak napisałam wam tutaj ten przykład i krzyczymy: Kuba, kanapka z dżemem czy z szynką? Mogę mu pokazać obrazek, jeżeli niekoniecznie rozumie werbalizację. Też wtedy wybierze. Ale znowu pomyślał i podjął decyzję. Czyli nie ma żadnego stresu, nie ma płaczu, nie spóźniamy się do przedszkola, bo dziecko szybko to ogarnęło, czyli współpracowało ze mną. Następnie, moi drodzy, zawsze dajcie dziecku w ciągu dnia możliwość jakiegokolwiek wyboru. Co chce wziąć do przedszkola, ale znowu nie dajemy mu całego pudła z zabawkami, tylko 2 jego ulubione. Dzisiaj idziesz z Pepą, czy idziesz z Misiem? Albo to którą książkę dzisiaj czytamy wieczorem? Kubusia Puchatka, czy Pszczółkę Maję? Niech wybiera. Albo to, które chrupeczki chcesz do szkoły, te czy te, niech sobie wybierze. Znowu, cały czas uczymy go tego wyboru, cały czas mu dajemy możliwość i cały czas uczymy go współpracy, bo uczymy go pewnych reguł. I moi drodzy, absolutnie w stosunku do dziecka z ASD nie wolno nam na początku stosować pytań otwartych, bo są one zbyt ogólne i abstrakcyjne, dziecko ich nie rozumie. Czyli, co chciałbyś robić? Ale o co chodzi, dziecko powie, ale jak zadamy mu pytanie: chcesz teraz malować, czy chcesz budować z klocków? To jest wybór dla dziecka, to jest konkretny komunikat, a nie co chcesz robić, bo co chcesz robić, to ja w ogóle nie wiem, o co ty mnie pytasz. I tu znowu podejmowanie, dawanie konkretnych zadawanie konkretnych pytań w kontekście jeszcze wyborów, to jest to, o co dziecku chodzi, co jest dla niego proste i bardziej zrozumiałe niż wszystko, co jest ogólne. Udzielanie skutecznych instrukcji, moi drodzy, tylko wtedy, kiedy mamy nawiązany kontakt wzrokowy, a przynajmniej jesteśmy na wysokości pola widzenia dziecka, czyli kucamy przy dziecku, pukamy go w ramię, przywołujemy go po imieniu i dopiero wówczas mówimy: Kuba, idziemy, albo Kuba, idziemy na przykład, tak? Jakbyśmy nie wprowadzali różnych komunikatów, to jest kwestia znowu ćwiczeń. Nigdy, moi drodzy, nie wydajemy prośby do dziecka, tylko zawsze komunikat konkretny, to, czego od niego oczekujemy. Czyli nie zadajemy dziecku pytania: czy chcesz mi dać rączkę na ulicy? Bo to jest bez sensu, ono znowu nie rozumie, poza tym my nie oczekujemy, że on się zgodzi albo nie zgodzi, tylko oczekujemy, że on nam tą rękę da, czyli trzymaj mnie za rękę, gdy przechodzimy przez jezdnię albo idziemy do przedszkola, tak? Wydajemy konkretny komunikat, a nie to może byś, kochanie, podał mi rączkę, tak, żebyś nie wpadł pod samochód. Tak się to nie dzieje. Dziecko musi mieć konkretny komunikat, który ma jakieś odzwierciedlenie w jakiejś, właśnie w tym konkrecie. Ręka ma być dana mamie. Następnie upewniamy się, moi drodzy, że dziecko jest w stanie wykonać czynności, tak? Czyli ma takie możliwości motoryczne, ma takie umiejętności, choćby zasuwanie tego suwaka. Dopiero możemy od niego tego wymagać. Mówimy zawsze dziecku, moi drodzy, takie zdania, które chcemy, które oczekujemy, że zrobi, tak? A nie takie, które nam się nie podobają. I tu jest właśnie przykład. Zamiast powiedzieć do dziecka: nie biegaj, Rafałku, mówimy: idziemy wolno, bo oczekujemy, że będziesz szedł wolno. W ogóle zdecydowanie w przypadku dzieci z deficytami warto nie korzystać ze słowa nie albo nie wolno, tylko tak budować komunikację. Oczywiście czasami musimy powiedzieć stop albo nie wolno, jak jest jakieś zagrożenie. Natomiast jeżeli w takiej komunikacji, poleceniu, współpracy staramy się nie mówić nie wolno, nie, jeszcze krzyczeć, nie daj Boże, tylko tak formujemy nasze komunikaty, żeby pokazać dziecku, co chcemy, żeby ono zrobiło, co jest oczekiwanym zachowaniem dla mnie, czyli idziemy wolno. Następnie używamy wizualizacji, czyli moi drodzy, w przypadku niektórych dzieciaków warto przygotować na przykład obrazki, co po kolei dziecko ma zrobić, tak, żeby było mu łatwiej to zrozumieć, albo na łóżeczku położyć mu po kolei, co ma założyć: skarpetki, potem majtki, koszulka, spodnie, czy tam jak sobie nie wymyślimy. Dzięki temu dziecku będzie łatwiej wejść we współpracę i wykonać właśnie daną czynność, która będzie zilustrowana krok po kroku, co dziecko ma po prostu wykonać. Tak jak macie właśnie tutaj. Dziecko ma naklejone obrazki, że najpierw majteczki, potem skarpetki, koszulka, spodnie i bluza. Może jak założy majtki, to odrywa karteczkę i chowa na przykład do pudełeczka. Tak może wyglądać dzień, taki kalendarz aktywności, co dzisiaj będziemy po kolei robić. Czy zaprezentować obrazkami, jak na przykład wygląda nasze kąpanie. Pamiętajmy o tym, że dziecko, jak widzi konkret, łatwiej jest mu to przełożyć na czyn.
Jeśli chodzi o, moi drodzy, wykonywanie tej czynności, choćby mycie rąk, tak? Można to dzielić na takie 3 etapy. Pierwszy krok, kiedy na przykład przywołujemy dziecko po imieniu, czy go pukamy tak, żebyśmy nawiązali z nim kontakt i mówimy: Jaś, umyj ręce, tak? I oczekujemy, że dziecko oczywiście wykona tą instrukcję, ale jeżeli po 5 sekundach dziecko nie wykonuje tej instrukcji, wówczas, moi drodzy, musimy dziecku jakby przejść do takiego drugiego etapu, gdzie znów mówimy: Jaś, umyj ręce, powtarzamy i na przykład podchodzimy do umywalki albo do zlewu i pukamy i mówimy: tutaj. I oczekujemy, że dziecko to zrobi. Jeżeli nie, to przechodzimy, moi drodzy, do etapu takiego trzeciego, gdzie musimy dziecku krok po kroku pokazać, co ma zrobić. Odkręcić wodę, dać mu mydło trzeba, pokazać, jak ma myć te ręce i tak dalej, i tak dalej. I teraz pamiętajcie, jeżeli dziecko od razu zareaguje, wykona tą instrukcję, ewentualnie w momencie, kiedy mu przypomnimy: tu myjemy ręce, to go chwalimy i bardzo się cieszymy z tego, że to wykonał. W momencie, kiedy dziecko potrzebuje cały czas takiego wsparcia fizycznego, że musimy odciągnąć rękawy, odkręcić wodę, nalać mu mydło i wszystko po kolei mu dać, nie chwalimy tego. Dlatego, że tego nie oczekujemy. Oczekujemy od niego, że będzie samodzielne. I z każdą jedną czynnością dokładnie tak samo można to rozerwać na kawałeczki, na takie pewne etapy i tymi etapami po prostu podążać, żeby uczyć dziecka współpracy, a jednocześnie dążyć do jego samodzielności. To już Wam właśnie omówiłam. Kochani, następnie znaczenie otoczenia jest bardzo ważne. Czasami jest tak, że w zmienionym otoczeniu dziecko nie chce współpracować, mimo że normalnie to wykonuje. Czyli dziecko jakby nie ma problemów z jedzeniem w domu, bo ma swoją ulubioną miseczkę, swój ulubiony talerzyk ze świnką Pepą i tak dalej, swoje krzesełko, albo na przykład w domu zawsze robi siusiu na nocniczek i jakby nie ma z tym problemów. Ale jak idziemy na przykład do restauracji, nie chce iść do restauracji, jest problem z jedzeniem, w ogóle nie ma możliwości bycia w tej restauracji. Albo gdziekolwiek byśmy nie poszli, to albo potrzebuje pampersa, albo się zsiusia. Więc tutaj trzeba przemodelować troszeczkę takie otoczenie, gdzie warto by wesprzeć tym takim czynnikiem, który jest bardzo znaczący dla dziecka. Czyli na przykład idąc w gości, wiemy, że nie będzie szans, żeby usiadł przy stole, ale może warto by było wziąć na przykład jego ulubiony talerzyk ze świnką Pepą i może chociaż na chwilkę dziecko przy tym talerzyku usiądzie. Być może jak idziemy na jakąś imprezę czy wycieczkę, zamiast zakładać dziecku pampersa, weźmy jego ulubiony nocnik. Wtedy będzie w stanie nam się załatwić. Dla wielu z Was wydaje się takie głupie to teraz, co powiedziałam, że jak wchodzić z własnym nocnikiem. Moi drodzy, wierzcie, że to się sprawdza. I dziecko też nie jest sfrustrowane, nie boli go brzuszek, bo może swobodnie się oczywiście załatwić, tak? A wstyd to kraść, a nie wstyd to nosić nocnik dla dziecka, które tego potrzebuje. Zawsze to będę powtarzała. I teraz jak możemy, moi drodzy, komfortowo dziecku pomóc też w takiej współpracy, żeby dążyć do tego, żeby dziecko kiedyś także było samodzielne. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jeżeli jest taka potrzeba, użyjmy tego asortymentu, który dziecku jest potrzebny do tego, żeby się dziecko mogło jakby ogarnąć w nowej sytuacji, czyli idziemy na przykład do restauracji, bierzemy jego talerzyk, idziemy do parku, bierzemy jego nocniczek. Jeżeli, moi drodzy, dziecko ma nadwrażliwość i wiemy, że zachowuje się tak, a nie inaczej w sklepach, dajmy mu słuchawki. Nie wstydźmy się tego, że dziecko nosi słuchawki, na litość boską. Wtedy spokojnie możecie zrobić zakupy na przykład. Może być też tak, że musicie ze sobą zabrać taką apteczkę SOS i to nie jest woda utleniona i bandaż, tylko, moi drodzy, macie w jakimś piórniczku, w jakimś plecaczku czy pudełeczku rzeczy, które dziecku są potrzebne. To może być gniotek, to może być szmatka, to może być kawałek kocyka, jego ulubiony miś, jakaś gumka, piłka z kolcami, coś, co dziecko, przez co dziecko będzie w stanie się zregenerować i odstresować, tak? To powinno być zawsze z Wami, żebyście w każdej chwili mogli z tego skorzystać. Jeżeli macie możliwość zapisania dziecka na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zróbcie to. Te zajęcia są naprawdę bardzo wartościowe i dziecku mogą naprawdę bardzo pomóc w budowaniu relacji, ale także w budowaniu współpracy. Nie bójmy się, raz jeszcze powtórzę, komunikacji wspomagającej, bo to nie jest ograniczenie mowy, to nie jest zabranie dziecku werbalizacji, to jest właśnie danie możliwości zakomunikowania swoich myśli, potrzeb i pragnień. I zawsze miejcie ze sobą długopis i kartkę. Moi drodzy, tak jak ja mam
na swojej smyczy zawsze taki mały notesik z karteczkami odrywanymi i długopis, właśnie po to, aby w każdej chwili móc dziecku narysować coś, co ewentualnie go wystraszyło, albo coś, czego nie rozumie. Bo znowu, samo powiedzenie jakiegoś słowa może dla niego nic nie znaczyć, ale zobaczenie tego oczkami może bardziej do niego przemówić. Zawsze warto z tego korzystać, dlatego że dziecko dzięki temu jest po prostu, moi drodzy, spokojniejsze i większa szansa na współpracę z dzieckiem. Tyle miałam dzisiaj dla Was, jeśli chodzi o współpracę. Mam nadzieję, że to spotkanie było przydatne dla Was. Pozdrawiam Was bardzo ciepło.